11 marca zostanie wydany pierwszy płatny dodatek do Farminga 25. Będzie to Nexat Pack, czyli zestaw maszyn, kombajnów bramowych, którymi będziemy mogli uprawiać nasze pola. Bez wątpienia jest to spełnienie moich marzeń, ponieważ o tym konkretnym sprzęcie, mówiłem już też w Farmingu 22. Bardzo się cieszę, że dostaniemy go tutaj nawet jako płatny dodatek, dlatego zapraszam Was dzisiaj na omówienie tego wszystkiego, co już wiemy na temat nadchodzącego płatnego dodatku. Jeśli chodzi o darmowe aktualizacje, które też są szykowane do Farminga 25, to omówię je na końcu filmu, dlatego zapraszam Cię do oglądania, zostaw już teraz łapkę w górę, a ja Ci teraz powiem, jak dodatek można kupić. Nexat Pack to jest pierwszy płatny dodatek, dlatego musisz go zakupić, jeżeli chcesz z niego korzystać i masz tutaj kilka możliwości. Przede wszystkim możesz zakupić sobie Season Passa, jeżeli to już zrobiłeś, to dodatek już masz zakupiony, już masz go w cenie, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz kupić albo Season Passa, albo pojedynczy dodatek. Zakupu tego dodatku albo całego Season Passa możesz dokonać poprzez link, który znajduje się w opisie. Będę Ci za to wdzięczny, ponieważ po prostu wtedy też wspierasz moją twórczość bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Możesz skorzystać z mojego linku z opisu, jeżeli masz wersję gry od Giantsa lub wersję gry na Steam. Wtedy, jeżeli kupisz taki dodatek z mojego linku, będzie Ci on działał bez najmniejszego problemu. Natomiast co oznacza w ogóle Nexat? Next Generation Agriculture Technology, nie wiem, kurczę, to jak tak trochę z francuskiego tutaj brzmi, mniejsza z tym. W każdym razie chodzi o maszyny, które są takiej nowej generacji, które są maszynami przyszłości i generalnie idea tego typu maszyn jest bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tutaj ciągnik bramowy, kombajn bramowy, zwał jak zwał, w każdym razie maszyna, która w środku będzie miała różnego rodzaju segmenty, które będzie można wymienić. I wiadomo już, że będzie to m.in. kombajn i opryskiwacz, ale o tym mówiłem już w poprzednim farmingu, że takie maszyny się pojawiają, natomiast tutaj dostaniemy jeszcze wiele innych segmentów. No i zobaczcie, dostaniemy 12 maszyn i aż 7 marek, więc to nie jest tak, że dostaniemy tylko i wyłącznie produkty jednej marki. Maszyny będą od 7 marek, a w sumie będzie ich 12, co moim zdaniem jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że jest to jakby nie patrzeć małe DLC. Na większe będziemy musieli poczekać do końca 2025 roku. Z Nexat Pack będziemy mieli 12 maszyn od 7 marek. Dostaniemy moduły, dostaniemy segmenty, które będą się nadawać m.in. do żniw, a także do nawożenia, no i na przykład do siania i oczywiście do kilku innych rzeczy. Zaraz Wam te wszystkie screeny tutaj pokażę. Jeśli chodzi o listę maszyn, którą tutaj dostaniemy, no to mamy oczywiście wszystko tutaj bardzo ładnie wypisane. Dostaniemy m.in. markę Winhof, jest to zupełnie nowa marka, której nie było jeszcze wcześniej w Farmingu w ogóle 25. My teraz przejdźmy do omówienia screenów, ponieważ tutaj naprawdę dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Sama idea takiej maszyny bramowej moim zdaniem jest bardzo ciekawa, ponieważ pozwala bardzo dużo czasu zaoszczędzić, no i przede wszystkim pozwoli też ograniczyć jeżdżenie po polu. Co oczywiście w prawdziwym życiu ma dużo znaczenie, w farmingu znaczenia nie ma generalnie żadnego, ale ja i tak bardzo się cieszę, że tego typu sprzęt zostanie dodany do Farminga 25. Generalnie idea jest taka, że będzie sobie jechać taka maszyna, ona się potem odwróci o 90 stopni, no i będzie jechać, można powiedzieć, w drugą stronę. Kabina jest bardzo charakterystyczna, ponieważ jest na wysięgniku, a moduły środkowe będzie można spokojnie wymieniać. Także będziemy mieli jedną jakby bramownicę, jeden traktor, kurczę, ciężko mi powiedzieć, co to jest dokładnie, jedna maszyna bramowa, chyba tak będzie najlepiej, najbardziej precyzyjnie i do tego będziemy podczepiać sobie odpowiednie moduły. No i każdy z tych modułów będzie pełnił inną rolę. Na tym screenie widać dokładnie, że będziemy mieli moduł do nawożenia. To, co na pewno wyróżnia tego typu maszynę, to szerokość robocza, ponieważ będzie ona bardzo, bardzo duża. Podejrzewam, że nie będzie ona większa od maszyn, które mamy już dostępne w grze, m.in. od tego gigantycznego opryskiwacza, ale na pewno szerokość robocza będzie konkurencyjna z innymi tego typu maszynami. Wygląda na to, że tutaj włączone jest niszczenie upraw, czyli maszyna, która sobie jedzie, będzie zostawiać też takie jakby paski, no ale oczywiście to są, można powiedzieć, ścieżki technologiczne, które będziemy mogli sobie tworzyć lub też nie. Wszystko zależy od tego, jak po prostu ustawimy naszą grę. Teraz zobaczmy żniwa, ponieważ to jest bardzo ciekawa rzecz, na którą na pewno trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim mamy tutaj, jak widzicie, moduł służący do żniw. Sam header jest bardzo duży, ponieważ jest to trzyrzędowy header, więc można tutaj pomyśleć, można tak naprawdę domniemywać, że będzie to naprawdę kawał maszyny. To, na co należy zwrócić uwagę, to kolejna rzecz, czyli ten ogromny zbiornik. To nie będzie 5000 litrów, tutaj na pewno będzie dużo. Oczywiście nie znam jeszcze pełnej specyfikacji całego tego sprzętu, ale można domniemywać, że będzie to naprawdę coś gigantycznego.
tego. Podoba mi się to, że tego typu sprzęt zostanie dodany do Farminga 25, ponieważ na pewno wejdziemy na nowy poziom realizmu, no i nie ukrywam, że takiego sprzętu po prostu bardzo mi w farmingu brakuje. Natomiast ja też muszę zadać jedno konkretne pytanie. Co się dzieje tutaj ze słomą, która jak widzicie gdzieś powinna powstać? Z tyłu, za kombajnem nie mamy rozsypanej słomy, nie widzę tego, żeby ta słoma tutaj była, więc ja zadaję pytanie, czy słoma po prostu będzie stąd wylatywać, czy też jakoś jest inaczej mielona? Na to pytanie jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć. Header, który tutaj mamy, też jest specyficzny. Zwróćcie uwagę na to, że on jest montowany w kilku miejscach. Nie wygląda mi to na zwykły, standardowy header, chociaż być może będzie można podłączyć, ale wątpię, tylko po prostu raczej jest to maszyna, jest to header, który jest częścią całego tego jakby modułu. Bardzo ciekawie to wygląda. Zwracam też uwagę na przykład na ścieżki technologiczne, które tutaj są, jak widzicie, zrobione, czyli ewidentnie całe to pole było uprawiane za pomocą maszyny Nexat, no i w tym momencie tutaj dokładnie wszyscy jadą idealnie jak od linijki, oczywiście z wykorzystaniem GPS-u nie będzie to problematyczne. Bardzo ładny screen, no ale my chodźmy dalej zobaczyć, co ta maszyna jeszcze będzie potrafić. Teraz czas na sianie. Za pomocą maszyny Nexat będziemy mogli również siać, m.in. punktowo. Tutaj można zauważyć, że mamy taką bardzo charakterystyczną teksturę, która powstaje właśnie po siewnikach punktowych, czyli tych, które będą mogły siać na przykład kukurydzę, bawełnę lub buraki cukrowe. Oczywiście wygląda to naprawdę imponująco. Mamy tutaj cały segment, który jest odpowiedzialny za sianie. Jestem bardzo ciekawy, ile on będzie finalnie kosztował w grze. Mam nadzieję, że nie za dużo, że po prostu będzie się to opłacać. Tak czy inaczej, za pomocą maszyn Nexat będziemy mogli przygotować pole tak naprawdę od A do Z. Widzieliście nawożenie, widzieliście już jak będą wyglądały żniwa, teraz widzicie sianie, no a my przechodzimy dalej. Jeszcze jedno ujęcie, tak naprawdę tego samego sprzętu, tylko troszkę z innej perspektywy. No i tutaj widać, że szerokość robocza jest całkiem spora, ale wydaje mi się, że jednak te największe maszyny będą po prostu nieco szersze. To teraz czas na bronę, czyli na przygotowanie pola tak naprawdę pod kolejne uprawy. No i właśnie mamy kolejny zestaw, w którym będziemy mogli tutaj pracować. Jak widzicie, mamy też jesień, coś sobie tutaj wyrosło, mamy trochę chwastów, no i wszystko jest teraz ładnie mielone. Całkiem fajne ujęcie, w sumie też mamy grę świateł i kolorów, no bo jak widzicie jest taki jesienny tutaj obrazek, no ale to już wszyscy wiemy, nie będę się nad tym zachwycał. Ja się cieszę, że jak widzicie mamy tutaj pokazany kolejny sprzęt, który będziemy mogli wykorzystać do uprawy naszych pól. Także widać, że za pomocą tego urządzenia bramowego będziemy mogli tak naprawdę wykonać całą uprawę od samego początku do końca. Bardzo dobre ujęcie, które przedstawi i pokaże nam teraz, jak będzie wyglądał transport różnego rodzaju sprzętów właśnie na naszej mapie. Widzieliście już wcześniej, że maszyna jest ustawiona pod zupełnie innym kątem, a teraz ona jest ustawiona w pozycji transportowej. Jak można zauważyć, ona wcale nie będzie zajmować jakoś bardzo dużo miejsca i transport tego sprzętu po drogach nie powinien być żadnym problemem. Z przodu kabina, dalej oczywiście koła, wszystko jest ustawione tak, że nie zajmujemy więcej niż jeden pas ruchu. Cały segment, który tutaj będzie można wymienić, mieści się pomiędzy przednią a tylną osią. Oczywiście mamy też dodatkowe koła w zależności od segmentu, który jest w danym momencie podpięty, ale transport całego zestawu nie powinien być problematyczny. A co my tutaj mamy? Prawdopodobnie narzędzie, za pomocą którego będziemy mogli rozlewać gnojówkę. Tutaj w sumie bardzo ciekawe ujęcie, naprawdę ktoś się postarał, fajnie to przemyślał, muszę pochwalić twórców za to, niekoniecznie za sam model, bo o tym będziemy mówić kiedy indziej, tylko o samo ujęcie. Popatrzcie, mamy wielkiego Nexata i dla skali mamy małego piździka, czyli po prostu ten Piaggio Ape, czyli ten malutki pojazd, który mamy, to pierdzi kółko w podstawce Farminga. Ono bardzo dobrze tutaj pokazuje skalę, że ten Nexat jest oczywiście duży, ogromny, ale z drugiej strony nie będzie to taki turbowielki gigant, którym nie będzie się dało jeździć na przykład po mapach. Ewidentnie tutaj mamy zbiornik, za pomocą którego będziemy mogli rozlewać prawdopodobnie gnojówkę. To jest na razie moje luźne przypuszczenie, ponieważ tak mi się wydaje, patrząc na ten obrazek. Natomiast znowu mamy pole, które ewidentnie było uprawiane za pomocą Nexata od samego początku do końca. Zwróćcie uwagę tutaj na te ścieżki technologiczne, czyli na miejsca, gdzie jeździły sobie koła. Widać, że tutaj całe pole jest podzielone tak jakby na kolejne takie fragmenty paski i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj też widzę talerze, więc mamy talerzówkę, a tutaj z tyłu najprawdopodobniej mamy narzędzie służące do rozlewania gnojówki. Jak mi się to podoba? Przyznam szczerze, jestem mocno podekscytowany, ponieważ bardzo chciałem zobaczyć maszyny tego typu w Farmingu i cieszę się, że właśnie Nexat będzie pierwszym płatnym dodatkiem w Farmingu 25. Jeśli chodzi o to, co dostawaliśmy w płatnych dodatkach do Farminga 22, to wielu graczy było bardzo mocno rozczarowanych. Dostawaliśmy maszyny małe, trochę bym powiedział bezużyteczne i większość graczy po prostu patrzyła na te małe DLC, no, z dużym rozczarowaniem. Pierwsze DLC do Farminga 25 moim zdaniem zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, ale dopóki go nie przetestuję i nie zobaczę, to oczywiście żadnej wiążącej opinii tutaj wam w tym momencie nie podam.
Zdecydowanie cieszyć może fakt, że wiemy już, jaki będzie pierwszy płatny dodatek do 25, natomiast oprócz tego dostaniemy też sporo innych rzeczy zupełnie za darmo. Płatny dodatek dzisiaj omówiliśmy, natomiast teraz tak bardzo krótko powiem wam, co dostaniemy jeszcze za darmo do końca marca 2025 roku. Przede wszystkim będzie to mapa Last Silver Run, dostaniemy również patcha 1.6 oraz Content Update numer 1, czyli za darmo będziemy mogli pobrać całkiem sporą ilość maszyn, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście z ModHuba już teraz możemy pobierać maszyny, głównie te, których nie ma w Farmingu 25, a były w 22, co moim zdaniem również jest krokiem w bardzo dobrą stronę. Dostajemy dużo zawartości za darmo, są w tym momencie aktualizacje, które zdecydowanie poprawiły tę grę i też nie mogę się doczekać aktualizacji 1.6, która na pewno przyniesie jakieś nowości. Mam nadzieję, że nic tutaj tylko nie zepsuje. Oprócz tego jeszcze do końca pierwszego kwartału, czyli przed końcem marca, mamy dostać zupełnie drugą mapę za darmo od Giantsa. Wielu graczy próbuje przypuszczać, jaka mapa mogłaby zostać wydana już wkrótce, natomiast patrząc, że dostaniemy tutaj Nexat Pack, no przyznam szczerze, mapa Horse Aggravation moim zdaniem byłaby świetnym po prostu strzałem w dziesiątkę. Mimo tego, że ja tej mapy nie lubię, mimo tego, że uważam, że jest to najgorsza mapa w historii Giantsa, mimo tego, że ja bardzo nie chciałem jeszcze kilka tygodni temu, gdy widziałem tę grafikę po raz pierwszy, żeby mapa Horse Aggravation była zremasterowana, to w tym momencie uważam, że byłby to najlepszy wybór, dlatego że tam są duże pola, a jak pewnie wiecie, dostaniemy właśnie Nexat, czyli DLC, które naprawdę świetnie sprawdzi się na dużych polach. Tak naprawdę na żadnej mapie z podstawki Farminga 25 nie ma dużych, wielkich pól, na których potęgę Nexata można by było wykorzystać w 100%, więc czy będzie to Horse Aggravation czy coś innego? Gdyby to było Horse Aggravation, wszystko moim zdaniem ułoży się w taką jedną spójną całość, ale gdyby to była jakakolwiek inna mapa, na przykład Oibeiron, to również myślę, że gracze będą bardzo zadowoleni. Tak czy inaczej, będziemy mieli już niedługo pierwszy płatny dodatek, dwie nowe mapy, aktualizacje oraz oczywiście free content update, a do tego Farminga na VR, więc szykuje się nam bardzo intensywny czas, a jeżeli nie chcesz tutaj przegapić wszystkich nowości, to zostaw suba z dzwoneczkiem, a ja się już z tobą żegnam i do zobaczenia wkrótce w normalnym dzisiejszym filmie.